Sezon na kasztany rozpoczął się, więc Ci pokażę 4 sposoby, jak przygotować pyszne kasztany jadalne. Przede mną jest typowo włoska patelnia z kasztanami. Powiem Wam, jak robimy te kasztany. Te kasztany możemy zrobić na 4 sposoby, ale zanim zaczniemy je robić, musimy je naciąć. Ja już sobie tu wszystkie nacięłam, Aleksandro. Dobra, to ja pokażę tak. Nacinamy w ten sposób. O, nacinamy. O, widzicie, muszą być nacięte. Dlaczego muszą być nacięte? Dlatego, że nam, jak to się mówi po włosku, scoppiare. Vero Aleksandro? Le castagne se non sono incise possono scoppiare. Tak. Si. No, dobrze. No i właśnie dlatego nacinamy. Więc jakie mamy sposoby? Pierwszy sposób jest mikrofalówka. Ja nie mam mikrofalówki, ale nastawiamy temperaturę na maksymalną i pieczemy w mikrofalówce 4-5 minut, ale najpierw wkładamy miskę z wodą i miskę z kasztanami naciętymi 4-5 minut, później wyciągamy z mikrofalówki, wkładamy do takiego naczynia, kładziemy ściereczkę, przykrywamy, 5 minut trzymamy. Drugi sposób będzie na patelni. Na patelnię wsypujemy sól. Sól to jest gruba sól. Wsypujemy kilogram soli. Ok. I teraz takie nacięte kasztany kładziemy na patelnię. Ja później włączę i później zobaczycie, jak wyjdą. Momento, Aleksandro. Kładziemy kasztany sobie tutaj, na tej patelni, a część zostawię do gotowania, do piekarnika. I teraz włączam gaz. Moment, włączę, przykrywam i piekę. Piekę przez 20-25 minut. Teraz w piekarniku. W piekarniku najpierw muszą być nacięte. Teraz takie nacięte ja już mam. Nacinamy tak jak pokazałam. Wkładamy wszystkie do garnka. Zalewamy zimną wodą. Ok. I jak się zagotują tylko, odcedzimy, przełożymy na tą brytwankę. Wstawimy do piekarnika nagrzanego na 220 stopni i będziemy piec przez 20-25 minut. I po upieczeniu wyciągamy, wkładamy tutaj do naszej ściereczki, przykrywamy, przez 5 minut trzymamy. To był trzeci sposób. Czwarty sposób, gotujemy. Bierzemy kasztany, nacinamy, wrzucamy do gotującej się wody i gotujemy nacięte kasztany przez 40 do 60 minut. Ale pamiętajmy, że kasztany musimy, tak jak pokazałam, nacinać. Ostrożnie jak to robimy. I teraz ja zrobię i na patelni i w piekarniku. Także ok, Aleksandro? Kasztany na patelni, już tutaj podłączyłam gaz. Możemy powiedzieć, że mamy gaz na 20-25 minut. Przez 25 minut muszą się nam robić, a później wyciągamy. A jeszcze jedna rzecz, że są we Włoszech, nie wiem czy w Polsce można dostać, specjalne patelnie z dziurami, które kładzie się na gaz, patelnie do kasztanów. Kładzie się kasztany na te patelnie, przykrywa się, oczywiście też nacięte i tak samo je się piecze. Piecze się na patelni bez soli. No i właśnie we Włoszech, w Rzymie tak samo panowie mają te właśnie takie stare, jak to, come si chiamano per castagne quelle che vendono loro? Non lo sai. Padelle per castagne. No, padelle per castagne, però non è che padelle. Chodziło mi, jak się nazywa ta, gdzie pan sprzedaje te kasztany, no ale dobra. No i tak właśnie jest z tymi kasztanami. Teraz poczekamy, aż nam się tutaj będą robić, a tu zagotują i dalszy proces Wam pokażę. Jestem. Wiecie, jak się nazywają te właśnie te do pieczenia kasztanów na ulicy? Calda
arroste, calda arroste. No to już dowiedziałam się. No to czekamy na nasze kasztany. Kasztany nam się zagotowały, wyłączamy, wyciągamy z tego właśnie garnka, przekładamy na taką właśnie brytwankę i wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 220 stopni na 25 minut. Powtórzę. Mikrofalówka, patelnia, w piekarniku, gotowane. No i najważniejsza rzecz, że muszą być nacięte i po przygotowaniu w każdy sposób wkładamy właśnie do miski szklanej z ściereczką. Tak wyglądają po pół godziny moje kasztany. Teraz je wyciągnę do mojej właśnie miseczki. Pamiętajmy, że są bardzo gorące i żeby się nie poparzyć. Mamy teraz właśnie w naszej miseczce, przykrywamy, pozostawiamy od 5 do 10 minut. Później obieramy. Sól ponownie możemy użyć do makaronu, jak gotujemy makaron. Tak wyglądają moje kasztany. Pół godziny je miałam w piekarniku. Teraz przerzucam do mojej miseczki ze ściereczką. Przykrywam i pozostawiam na 5-10 minut. Teraz Wam pokażę te, które były robione w soli. Zobaczcie, jak się obiera. Bardzo fajnie się obierają. O. I są, nawet się rozkruszają. Także myślę, że widać. Obiorę wszystkie, a później wezmę się za tamte. No jeszcze trochę pokażę, jak się obiera. Widzicie? O. Tak są robione kasztany w soli. No, są bardzo zdrowe, warto je jeść. A tak a propozycji, to kasztany nawet te niejadalne zbieramy, wkładamy sobie do torebki albo do kieszeni. Po prostu dostarczają nam energii i siły i po prostu są, no po prostu warto je nosić. Na szczęście, można powiedzieć. Teraz zabieram się za te z piekarnika i tak samo zobaczcie, że fajnie się je obiera. Tamte już obrałam i teraz te obierzemy. Po prostu bardzo szybko. Moim zdaniem najlepszy sposób jest właśnie albo w piekarniku, albo na patelni, a jak ktoś ma mikrofalówkę, to w mikrofalówce. To tym bardziej w mikrofalówce to jest bardzo szybko, no bo wystarczy tylko 5 minut i już są gotowe. Oczywiście stawiamy pojemnik z wodą, miseczkę i miseczkę z naciętymi kasztanami. Ja teraz je obiorę i spróbuję przy Was. Teraz Wam pokażę. To są kasztany zapiekane w piekarniku. Tak wyglądają. A te są zapiekane w soli. Pół godziny te i te pół godziny. 10 minut w tej. 10 minut były w tej właśnie ściereczce. Co Wam powiem? Jeżeli będziecie obierać kasztany i trafi Wam się taki właśnie kasztan z pleśnią, to proszę wyrzucić, bo to już nie jest jadalne. W ogóle jeżeli nam się kasztan nie chce obierać, jest stary, no to też wyrzucamy jakiś niedobry. Teraz co Wam powiem. Kasztany na ulicy we Włoszech, tu mam takie normalne, niejadalne. Kasztany na ulicy, jak robi taki dziadek i sprzedaje koło Fontany di Trevi albo koło Watykanu, to bierze właśnie taki papier szary, bierze już upieczone kasztany, wrzuca i my sobie idziemy ulicą i jemy. To jest najpiękniejszy okres w Rzymie jesienią, jak ludzie chodzą ulicą, spacerują na Via del Corso, czy Via Condotti, czy na Piazza di Spagna i sobie jedzą kasztany. A teraz jaki mają smak te kasztany? Kasztany mają smak bardzo taki, troszkę są, takie słodkie są. Powiem Wam, że ja je uwielbiam. I kasztany możemy dodać właśnie takie, czy ugotowane. Możemy dodać do zupy, na przykład z dyni, albo o tutaj mam tą książeczkę, co mi Aleksandro przywiózł, Velutata di zucca con castanie.
Albo na przykład możemy zrobić makaron, możemy zrobić właśnie risotto ze szpinakiem i kasztany wrzucić takie upieczone i zmiksowane. Możemy zrobić makaron z mięsem i dodać kasztany ugotowane czy i zgniecione. Jednym słowem dużo jest rzeczy, które możemy robić. Na sklepach, w półkach, na półkach w Polsce znajdują się też mąki, mąki z kasztanów, z których możemy zrobić różne desery. I co? I takie kasztany niejadalne wkładamy do kieszeni też i nosimy, bo uspokajają nas i dodają nam więcej energii. No i co? Ja myślę, że już zakończyłam z kasztanami. Nie wiem, jeszcze może jakiś przepis zrobię z nimi, ale pokazałam, jak je przygotować do spożycia. Możemy je sobie jeść. Zapraszam Was na mój kanał Mangiare Ułewki. Róbcie subskrypcję tutaj na Mangiare, znaczy na dole. Zostawiajcie lajka i czekajcie na następny przepis. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ten film nagrywałam w Polsce, a teraz mieszkam ponownie w Rzymie. Pozdrawiam serdecznie z Rzymu i widzimy się na następnym filmie. Ciao!